Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco. To jest pierwszy odcinek programu W Cieniu. Ja nazywam się Kamila Kuzar i mam nadzieję, że najbliższą godzinę spędzicie ze mną i z moim gościem. Rozmowy w cieniu będą pojawiały się co tydzień na tym kanale na YouTube. Każdy odcinek w cieniu innego zagadnienia. Premierowo rozpoczynamy z tematem katastrofy lotniczej w Gabare. Katastrofy, która choć wydarzyła się kilkadziesiąt lat temu, to do dziś nieznane są jej przyczyny. Co tak naprawdę wydarzyło się w niewielkiej wsi w Bułgarii? Czy to było porwanie, zamach, a może przypadkowe zestrzelenie samolotu przez wojska Układu Warszawskiego? O nowych faktach w tej sprawie porozmawiam z moim gościem, Piotr Sławski, syn jednej z ofiar katastrofy w Gabare. Katastrofa w Gabare jest mało znana dla wielu Polaków. My mieliśmy akurat styczność ze sobą kilka lat temu przy okazji realizacji reportażu na ten temat dla telewizji polskiej. Wtedy po raz pierwszy zdecydowałeś się polecieć do Bułgarii i wiem, że to było dla ciebie wielkie przeżycie być w miejscu, gdzie zginęła twoja mama. Większość rodzin nie odwiedzała tego miejsca, no bo ta katastrofa wywarła na nas ogromne wrażenie. Nie wiem, czy nie było odwagi, a też nie było sposobności, bo do pomnika było ciężko dotrzeć. Tam pomnik był obrośnięty takimi krzakami z ostrymi kolcami, więc żeby tam dotrzeć, trzeba było się przedzierać przez te krzaki. Ale też bardziej trauma po stracie, no w moim przypadku mamy, w innych przypadkach brat, tata czy tam ciotka. No, oczywiście część ludzi tam jeździła i opowiadali, jak wygląda pomnik, jak to jest zaniedbane. No, pierwszy raz byliśmy w 2021 roku, wspólnie się odważyłem, bo była to taka okazja, gdzie myślałem, że się nie rozkleję wtedy przy telewizji, ale... Emocje były duże, szczególnie, że jak pamiętasz, w połowie, może wyjaśnimy tutaj naszym też widzom, w połowie lotu musieliśmy zawrócić do Warszawy. Była też jakaś awaria samolotu i pamiętam, że to rzeczywiście był taki dodatkowy, obciążający fakt, że lecisz po raz pierwszy do Bułgarii i co? I samolot zawraca do Warszawy. Jest nagranie, gdzie byłem cały czerwony, jak wypowiadałem się po wylądowaniu. Mieliśmy awarię pół godziny po starcie. Jeszcze pamiętam, jak koło siebie siedzieliśmy i obok nas siedziała taka para, nie wiem, czy z Chin, czy z Japonii. I ja do ciebie powiedziałem, ciekawe, co by powiedzieli, jakby wiedzieli, w jakim celu my tam lecimy. Emocje były bardzo duże i to, co przeżywałeś wtedy, nie jestem w stanie sobie chyba wyobrazić, jaki to był ból i jakie emocje wtedy tobą targały. Nie wiem, jak w innych przypadkach, bo mało katastrof było, więc nie miałem sposobności spotkać się z osobami, które straciły w ten sposób bliskich. Natomiast w naszym przypadku, jak rozmawiam z innymi rodzinami, chłopakami, dziewczynami, którzy byli w podobnym wieku, no to było podobny schemat. No, jak przywieźli te trumny, zakazano nam w ogóle otwierania tych trumien. Pamiętam, jak wujek niósł trumnę i w 6 nieśli tą trumnę. I nie wiem, ile ona ważyła, ale mówi, że ponad 100 kilo spokojnie, więc... Przypomnijmy, że twoja mama zginęła w tej katastrofie. To była kobieta, która na pewno 100 kilogramów nie ważyła. No nie ważyła, ale takich przypadków jak ja miałem, no było o wiele więcej, bo po latach, jak się spotykamy z rodzinami, no to też opowiadali. Nawet jedna z rodzin przenosiła grób i otworzyli tą trumnę, tam był piasek i konserwy. No tak, ja kojarzę nawet takie relacje bułgarskich rodzin. Jedna z rodzin, która przenosiła
Chyba tak, przenosiła też grób. Mówiła, że w trumnie, gdzie miały być kilkuletnie gimnastyczki, znajdowały się kilogramy, nie wiadomo właściwie czego, i te trumny ważyły Ponad 100 kilo, tak. Tam była, no, to z tego co wiem teraz, bo się spotykam też z rodzinami bułgarskimi, tam była poważna awantura przy otwarciu pomnika. Oczywiście nas nie zaprosili, bo to było w 1979 roku. I pierwszy sekretarz w Bułgarii zabronił zaproszenia polskich rodzin. My byliśmy traktowani bardziej tak europejsko, oni byli tak troszeczkę bardziej no jakby pod pręgierzem komunizmu, bardziej przy Rosji, więc oni się musieli słuchać bardziej Bułgarów. No my jak lataliśmy, z tego co teraz widzę, do Sofii w tamtych czasach, mieliśmy możliwość nawet pojechać na wycieczkę do Stambułu jednodniową i wrócić, tak? Więc my mieliśmy troszeczkę więcej niezależności w komunistycznych państwach niż Bułgarzy. I to też jak do tej pory, no bo tą sprawą zajmujemy się tak na poważnie od 3 lat. Ja zajmuję się tą sprawą od 2017 roku. Skłoniło mnie do tego odtajnienia akt w naszym IPN-ie. No ale oczywiście jak złożyłem wniosek o udostępnienie akt, nic nie było w tych aktach odnośnie katastrofy, to znaczy jakiś raport, czy... Właśnie na co ówcześnie władze komunistyczne zwracały uwagę, przygotowując raport, przygotowując jakiekolwiek analizy być może tego śledztwa? Co w ogóle w tych raportach się znajdowało? Co z nich wyczytałeś, z tych raportów? No tam jest głównie napisane prośba od pierwszego sekretarza do naszego pierwszego sekretarza o wyjaśnienie, czy któraś z rodzin lub któraś z ofiar katastrofy czy jest podejrzewana o próbę terrorystyczną, czy była w stanie brać udział w jakimś zamachu w przypadku tej katastrofy. Oczywiście tam były poniżane rodziny w tych aktach. No, mój tata był alkoholikiem według tych akt, był patologią. Nie wiem dlaczego tak go opisano, no ale po coś te akta służyły. No teraz wiemy po co, no bo chcieli zrzucić tą winę na innych. Tak. Co śmieszne, w tych aktach naszych w IPN nie było w ogóle wzmianki. Była wzmianka o przyczynach katastrofy, czyli awaria instalacji elektrycznej, ale to jest dwustronicowe jakieś zapiski, resztę to są przesłuchania polskich rodzin. Do tych przyczyn i do tej drogi do odkrycia prawdy to zaraz jeszcze przejdziemy. Natomiast ja pamiętam, jak wspominałeś, że jako dziecko miałeś takie dziwne wrażenie, że widzisz mamę po raz ostatni. Ludzie mi nie wierzą, że pamiętam, tak? No miałem 5 lat. Ale to była, nie wiem, 3., 4. lub 5. rano. To jest marzec, więc późno się robi widno. Ale pamiętam, że wstałem wtedy do łazienki. Nawet mi się, nie wiem, czy chciałem iść do tej łazienki, no ale poszedłem i tam właśnie mama się malowała i tam pamiętam, jak mi powiedziała, wszystko będzie dobrze, niedługo wrócę, tak, i połóż się spać. Tylko to pamiętam, tak. Gdyby nie to zdarzenie, to w ogóle bym mamy nie pamiętał. No, patrzę teraz na zdjęcia. No i dlatego gdzieś tam utkwiło mi to w głowie. Oczywiście tam rodzeństwo mi wie, że pamiętam ten moment, ale no inni raczej nie. No, ja też bym chyba nie uwierzył, że 5-letnie dziecko pamięta taki moment, tak? Więc coś w tym było, że tak się zadziało. Gdy doszło do katastrofy, ile zajęło władzom komunistycznym poinformowanie rodzin? Byłeś mały, to... Władze w ogóle nas nie poinformowały. No właśnie. Władze w ogóle. Nie. To było tak, że
Od nas tam z osiedla jeszcze leciała jedna osoba w tym czasie. Wyjaśnijmy jeszcze jedną kwestię, bo rozumiem, jaki był cel podróży twojej mamy do Po Bułgarii. prostu Polacy jeździli tam na handel do Bułgarii. Mój tata głównie handlował, jeździł na Węgry, do Bułgarii, do Rumunii wtedy, a mama poleciała pierwszy raz za moją ciocię. Miała tam w ogóle nie lecieć, tylko ciocia nie chciała lecieć z jakiegoś powodu, więc mama mówi, no jest okazja, żeby polecieć. Tata dał jej jakiś tam towar, którym się handlowało wtedy i pokazał jej, gdzie ma pójść z tym towarem, co z tym towarem zrobić. Takie czasy, tak. Tak, Wielu Polaków tak robiło rzeczywiście. Wielu Polaków, którzy uczestniczyli w tej wyprawie, no to część to była sportowców, właśnie kolarzy torowych, część ludzi studiowała w Warnie, bo tam jest mowa o Joannie, w tym w różnych artykułach się pojawia. No i część ludzi typowo na handel, więc no to takie czasy były. A jak się dowiadywały rodziny? 16 marca nikt jeszcze nie wiedział, że taka katastrofa się zdarzyła. Ona się zdarzyła o godzinie 13, 16 marca. Do wieczora, no bo bliscy nie pojawili się ani na lotnisku, ani w Polsce. Bliscy zaczęli dowiadywać się na lotnisku. Zaczęli no, co się stało, czy jest opóźnienie, czy zero informacji. Dopiero na drugi dzień z tego, co mi opowiadają teraz rodziny ofiar katastrofy, były wysyłane osoby jakieś tam partyjne, które informowały rodziny o tym, że taka katastrofa się zdarzyła. Trybuna Ludu podała informację chyba po 2 dniach, że doszło do takiej katastrofy. To było w narożniku taka informacja, że taka katastrofa się zdarzyła. Pamiętam, realizując reportaż, przeszukałam wszelakie archiwa telewizji polskiej, wideotekę, całość archiwów, dzienniki telewizyjne i próżno było, naprawdę próżno szukać wzmianek na temat tej katastrofy. To mój tata wiedział wcześniej od nas, bo on wrócił, dowiedział się 16 marca, że ta katastrofa się zdarzyła. On był na Węgrzech, więc, a miał wrócić po 5 dniach, więc pakował się i jeszcze tego samego dnia wsiadł pociąg i przyjechał do Polski. No, tylko że my, wiedząc o tym na następny dzień, że taka katastrofa się zdarzyła, no wiedzieliśmy, że będzie audycja w radio, w której będą podawać nazwiska osób, które tam zginęły. Nie wierzyliśmy, że coś takiego, no bo nikt nie przyszedł, nie powiedział, nie zabrał, nie zaopiekował. Zresztą po tragedii też nie mieliśmy żadnej opieki ze strony państwa. Teraz mamy psychologów, mamy kuratorów, mamy rodziny zastępcze. Wtedy była mowa, żeby nas zabrać do domu dziecka, wyczyścić temat, zamknąć temat. Na szczęście moja ciocia część z nas adoptowała, część została z babcią, czyli mamą mamy. Jak brak matki wpłynął na twoje życie? Czego brak najbardziej odczuwałeś? Teraz wiem, że można żyć normalnie, że można mieć rodzinę, rodziców. Natomiast wtedy dorastałem w takich okolicznościach, gdzie trzeba było walczyć. I to, że jestem tutaj i tutaj siedzę, to jest cud, nie? Bo moja młodość była kolorowa, bym się wyraził. W szkole nie było dnia, żeby ktoś nie podszedł do mnie i nie powiedział, że jestem sierotą. No to wiesz, jakie była moja reakcja obronna. I zawsze byłem winny, że kogoś pobiłem, tak? Więc no ta młodość, ale to też jakby ucharakteryzowało troszeczkę moją osobowość.
nie jestem teraz w stanie jakby dostać gorzej niż się dostało w życiu i dlatego może Bułgarzy nie przewidywali, że my, Ktoś taki się pojawi, będzie chciał dociec prawdy, bo że nie ma nic do stracenia. Czy wy przez lata czuliście się pominięci przez państwo polskie, przez władze? Jako członek rodziny w 2021 roku nie miałem dostępu do akt. No to w latach 1990 tym bardziej. Natomiast z tego, co teraz wiem, rozmawiając z rodzinami bułgarskimi, czy z reporterem, który jest autorem ostatniego artykułu, w latach 90. rodziny bułgarskie zwróciły się do nowych władz, bo z partii komunistycznej została przekształcona ta partia na partię socjalistyczną, demokratyczną. Ci sami ludzie, ta sama władza, tylko pod inną nazwą. Do tego jeszcze doszedł Kintex, który to jest wtedy, na tamty czas Kintex była firmą handlu zagranicznego, później się przekształciła w firmę handlu zagranicznego, a wcześniej była firmą państwową. Oficjalnie handlowała jakimiś dobrami budowlanymi, natomiast z tego, co opisała w 1992, zdaje się, amerykańska czy angielska autorka książkę o Kintexie, no to była pralnia pieniędzy, narkotyków. I właśnie Kintex jakby dopuszczał ludzi z krajów arabskich do handlowania na terenie Bułgarii, a głównie Sofii. Praktycznie wjeżdżając do Bułgarii bez pieczątki, zawsze jak się wjeżdżało do innego kraju, no to była pieczątka. Oni wjeżdżali bez pieczątek, nie byli przeszukiwani wchodząc na pokład, więc mogli wnieść wszystko, narkotyki, broń, wszystko mogli wnieść. Pamiętam, jak opowiadali, że to miejsce już później zostało odcięte przez wojsko. Szczelnym kordonem, Tak. nie można było tam dotrzeć. Edward Włodarczyk mi opowiadał, brat jednego z kolarzy, który zginął, że nie wiem, czy to on, czy ktoś z jego rodziny pojechali na miejsce, po paru dniach na miejsce katastrofy, to w dalszym ciągu ten kordon wojskowy był. Ludzie nie byli wpuszczani tam na to miejsce. Rodziny bułgarskie nie były wpuszczane na to miejsce, więc oni mieli 14 dni na spreparowanie wszystkich faktów. Pamiętam, że bardzo na mnie jakoś tak mocno wpłynęła też relacja pracownika wieży kontrolnej lotu, który zdecydował się pokrótce opowiedzieć, co się tam wydarzyło, że w momencie, kiedy samolot zniknął z radaru, dostali polecenie z góry, telefon, żeby nic z tym nie robić. Byli jeszcze gorzej zastraszani za czasów komunizmu niż Polacy, jak się okazuje. Z drugiej strony sobie myślę, że gdy były pogrzeby waszych bliskich tutaj w Polsce, To też stały To wołgi też i stały. żeby nikt przypadkiem nie próbował otwierać tych trumien. No oczywiście teraz wiemy, że tam nie ma już ciał i to też jest jedna z zarzutów do pani prokurator, która odmówiła wszczęcia postępowania, no, że wskazaliśmy, że w trumnach nie ma to ciał. o tym właśnie Tak. za chwilkę powiemy jeszcze, że dużo rzeczy, które teraz na jaw wychodzą, mogą zostać wykorzystane de facto do tego, żeby to nie z waszej woli, czy też z waszej inicjatywy, czy też na wasz koszt ktokolwiek wyjaśniał, co się dzieje, tylko żeby to państwo polskie podjęło się tego No tematu. oczywiście, że tak. Po 2021, gdzie uzyskaliśmy 700 stron akt i w tych aktach jest napisane jakby sprzecznie z tym, co się podaje, że samolot leciał na wysokości tam 500 czy 1000 metrów nad poziomem morza, więc jakby spadł, to by był cały i te ciała by były widoczne, ale na zdjęciach nie ma w ogóle ciał. Nie ma w ogóle wraku samolotu. Zresztą później pewnie będziemy o tym rozmawiać, bo to jest podstawą do wszczęcia postępowania. No, sprzeczność w tych aktach dotyczy również czarnych skrzynek, gdzie jest mowa, że
odnaleziono czarną skrzynkę, ale nie można z niej odczytać nic. No to jest na tej wysokości jak czarna skrzynka gdzieś, no to ona jest, tak? A tutaj nie ma tych czarnych skrzynek. W związku z powyższym, no jakby tutaj sprzeczność, która jest w aktach, 100 świadków nagle we wsi, która ma zaledwie tam kilkunastu czy kilkudziesięciu mieszkańców, nagle jest 100 świadków, którzy widzą wszystko to samo, tak? No i nie ma ciał, nie ma braku samolotu i to później czytamy w 2024 wychodzi artykuł reportera bułgarskiego, który jakby wyjaśnia, dlaczego nie ma tych ciał, dlaczego nie ma tego wraku i wyjaśnia, dlaczego rosyjski raport różni się od bułgarskiego i dlaczego to było usunięte wszystko kordonem wojskowym no, w celu spreparowania odpowiedniej racji dla dla ludzi, tak, żeby... Jesteście przygotowani na to, że to na pewno nie była awaria? Czy to nie była wina po stronie technicznej, że tam jest drugie dno? Czy w ogóle można być gotowym na takie odkrycie? Podejrzewaliśmy, że został zestrzelony omyłkowo. I zestrzelenie samolotu to jest chwila, wszyscy nie żyją, tak? Mieliśmy taką nadzieję. W artykule pojawia się informacja, że ten samolot leciał jeszcze 20 minut i w tym czasie był sabotowany. W związku z powyższym tam się odbyła masakra na pokładzie. Co wiemy z relacji, bo rozumiem, że to, co w tej chwili wiemy, to jest relacja też byłych pracowników KGB, Tak. byłych oficerów. To proszę, gdybyś mógł teraz powiedzieć właśnie, samolot został porwany. Najprawdopodobniej tak. Reporter, o którym wspominam, jest reporterem w szanowanej bułgarskiej prasie, biograf się nazywa, i opisuje jakby całe zdarzenie, które no, usłyszał od tych byłych agentów. On dzieli ich na jakby dwie kategorie, tych starszych, tych dominujących, którzy jakby całą tą operacją i innymi operacjami zarządzali, i tych młodych kadetów, tych 20-latków, którzy uczyli się od nich, w jaki sposób zacierać ślady, jak tuszować, co robić, z kim współpracować. I to właśnie ci młodzi kadeci dzisiaj mają tam pod 70 lat i chyba przed Panem Bogiem robią sobie ostateczną spowiedź i rozmawiają z tym reporterem. No mowa jest o tym, że zresztą my jak byliśmy w Bułgarii w 2021 roku nie zauważyliśmy jednej rzeczy, że po polskiej stronie pomnika są dwa nazwiska. Jedno nazwisko, no oczywiście nie polskie nazwiska, Irakijczyk, i druga jest Angielka, niby jego żona. Ale on w tym reportażu opisuje, że ten Irakijczyk to nie był Irakijczyk, tylko Kuwejczyk, a ta Angielka to nie była Angielka, tylko to był Saudyjczyk, i oni właśnie byli z nadania Kinteksu, czyli Kintex im pozwolił działać na terenie Sofii, Bułgarii. Zresztą Al-Aqsa, który postrzelił papieża 3 lata później, też był z tej grupy terrorystycznej. W związku z powyższym oni weszli na ten pokład. Nie wiem, dlaczego doszło do strzelaniny, bo on opisuje, że tam doszło do tej strzelaniny. Czy to mogła być akcja zaplanowana wcześniej, czy akurat ten samolot został wybrany przypadkowo? Dwóch cudzoziemców arabskiego pochodzenia, jak oni przylecieli 2 dni wcześniej do Sofii, byli obsługiwani, bo na tamte czasy władze komunistyczne miały swoich agentów, którzy mieli swoje agentki, które były paniami do towarzystwa. Oczywiście no, musiały się zajmować obcokrajowcami. Pewnie w Polsce to samo się działo. W związku z powyższym odbyła się jakaś transakcja. Tak, nie wiemy, czy to była broń, narkotyki. No jakaś tam transakcja się odbyła. I nie wiemy, czy do tej pory nie wiemy, dlaczego oni weszli na ten pokład. Czy oni byli na liście pasażerów. No ja teraz jak otwieram, jak się dowiedziałem, to tworzyłem te akta archiwalne, które zdobyliśmy w Bułgarii, i są te dwa nazwiska. No, wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy, że coś takiego mogłoby być. One są napisane cyrylicą, dlatego też nie zwróciliśmy na to uwagi.
Dopiero teraz ja jakby czytając ten artykuł tego Bułgara i patrzę na akta, no to mi się wszystko klei, tak? No, klei mi się to, co on opisuje, dlaczego, gdzie te ciała były, się okazuje, według opisów tych byłych agentów, te ciała były tam, w większości całe, no czasami poćwiartowane i oni przewieźli je do Sofii. A teraz się dowiadujemy o tym. Dlatego nie ma w tych aktach, na tych zdjęciach w ogóle ciał, tylko tam jakaś stopa małej dziewczynki. No. Skalp. I oni przewieźli te, tak, skalpy jakieś, przewieźli te ciała do Sofii. I podczas oględzin tych ciał okazało się, że większość tych ciał miała rany postrzałowe. W związku z powyższym, chcąc ukryć to przed Rosjanami, zaraz dojdziemy do Rosjan, dlaczego Rosjanie jakby sporządzili drugi raport, bo to też jest ciekawe. Chcąc ukryć to przed Rosjanami, oni wywieźli te ciała koło Sofii, były takie zakłady hutnicze i one miały takie doły, nie wiem, z jakąś chemią, no on opisuje w tym, tak, jakimiś kwasami i to było idealne środowisko do tego, żeby wrzucić te ciała i żeby one się rozpuściły, żeby nie było śladu. A dlaczego mówię o tych ciałach? Bo jak Rosja, no bo Rosja w tamtych czasach, w latach 70., 80. konkurowała na tym rynku lotniczym, więc niemożliwe było, że ich tu 140, 135 rozbił się, no i Rosjanie się zdenerwowali, no bo jak? Ich maszyna, Tupolew, no to właśnie podobno w ich raporcie, bo ten raport najprawdopodobniej był utajniony, zaraz też dojdziemy, dlaczego został utajniony w 1990 roku na 50 lat. Na 50 lat. I nie mamy dostępu do tego raportu, ale on opisuje z relacji tych byłych agentów, że w tym raporcie Rosjanie się pytali, gdzie są ciała, bo chcieli zbadać te ciała. Na to Bułgarzy odpowiedzieli, że musieli wydać rodzinom szybko, bo była awantura i rodziny się awanturowały, tak? Więc no taki był argument Bułgarów. No ale teraz wiemy, rozmawiali między sobą, gdzie są ciała, wydaliśmy rodzinom, a w trumnach nie ma ciał. W związku z powyższym, no to zaczyna się wszystko kleić i te argumenty do mnie zaczynają docierać, tak? No bo jeżeli gdzieś te ciała zostały pochowane, to proszę mi wskazać, tak? Pójdzie patolog, sprawdzi, czy to są kości naszych bliskich i tak dalej. No nikt nie chce wskazać, gdzie pochowano ciała naszych bliskich. Nie ma. W trumnach nie ma. No to jak nie ma w trumnach, no to pokażcie, gdzie w Bułgarii. Chcemy zbadać te ciała. No nie, znaczy kości już teraz. W wielu latach nie ma tych ciał. No ten argument, że gdzieś była strzelanina na pokładzie, że były ślady po kulach w ciałach, no jakby przemawia do mnie, tak? I wracając do rozmowy z rodzinami, no przeżyliśmy to strasznie, no bo jeżeli samolot leciał jeszcze 20 minut, a wiemy, że na pokładzie byli nasi kolarze, młodzi chłopaki, nie? Był jakiś bokser, gimnastyczki, ale mówię o facetach, nie? Młode chłopaki, no to oni sobie nie pozwolili na to, żeby ktoś porwał samolot, nie? Tam musiała być jadka. No musieli się bronić. W związku z powyższym też opisuje ten reporter w tym artykule, że samolot przez jakiś czas zmieniał kurs, tak? On leciał normalnie w kierunku zachodu do Polski i w pewnym momencie zmienił kurs na Jugosławię, więc najprawdopodobniej już wtedy terroryści przejęli stery, tak? I później znowu zmienił kurs w innym kierunku. I podobno w tym raporcie rosyjskim jest napisane, że stery przejęła osoba, która nie miała wiedzy na temat sztuki latania lub była psychicznie chora, tak? No to bardziej wybieram ten pierwszy wariant, że nie miała doświadczenia w lataniu, tak? Ale dalej nic nie wiemy, nie widzimy tego raportu, czytamy tylko ten artykuł i to też jakby pokazuje to, co
Przed chwilą mówiliśmy o tej pani, która była w tej wieży kontroli, że miała zakaz rozmowy. To, że nie było dostępu przez 14 dni do tego miejsca. To, że Rosjanie podobno przyjechali też pytając się, poproszę brak samolotu, tak? Zobaczymy, jaka mogła być ewentualna przyczyna katastrofy. No to Bułgarzy przekazali im część samolotu, która nie należała do tego samolotu, w ogóle inne numery seryjne. Do opinii publicznej poszła informacja, że nie odnaleziono czarnych skrzynek, a Rosjanie dostali do zbadania 3 czarne skrzynki, z czego 2 były z innymi numerami, z innego samolotu, a jedna była z tego samolotu, tylko taśma była przerwana po 13-14 minutach lotu. Także jakby samego tego zdarzenia, gdzie tam doszło do tej strzelaniny, już nie było, już była ta taśma uszkodzona. Oni ją specjalnie uszkodzili. My sobie zdajemy sprawę, że większość dowodów już nie ma. Nie ma, ale jeżeli by na to spojrzał jakiś ekspert, tak, na te zdjęcia, na to, co się pojawia w opinii publicznej, jakie informacje się pojawiają, no to jednoznacznie może wskazać, że no przyczyną nie była awaria instalacji elektrycznej. I o to nam chodzi, żebyśmy jakby dowiedzieli się, co tak naprawdę się stało. Zresztą ja pamiętam, to było w dokumentach w archiwum, że ten samolot miał 2-3 tygodnie wcześniej przegląd lotniczy. No złożyliśmy pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości, pana ministra Bodnara i do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do pana ministra Sikorskiego. Dostaliśmy informację zwrotną z Ministerstwa Sprawiedliwości, że sprawa została przekazana do prokuratury krajowej. Nie dostaliśmy jeszcze żadnej odpowiedzi, czy zostały podjęte jakiekolwiek kroki w tym kierunku, czy sprawa będzie badana. Natomiast mocno tam zaznaczaliśmy i argumentowaliśmy, że sprawa, która była prowadzona w 2002 roku, no nie była przeanalizowana i nie była sprawdzona w sposób rzetelny, tak? Pani prokurator nie podjęła żadnych czynności w kierunku przetłumaczenia tych akt, zapoznania się z aktami, zweryfikowania ich z aktami, które są w Polsce, ewentualnie sprawdzenia, kto w tamtym czasie jakby nadzorował tą sprawę katastrofy w Polsce, przesłuchania tych ludzi. Czy nie masz takiego wrażenia, że też przez te wszystkie kontrowersje, które są wokół katastrofy w Smoleńsku i przez tę wojnę informacyjną, która się dzieje wokół tego i przez te podziały, które są również w narodzie, że tak się wyrażę patetycznie trochę, nie masz wrażenia, że też nikt nie chce kolejnej katastrofy brać sobie na karby, bo widzi, co się zdarzyło, a tu też w tle masz Rosjan, władze komunistyczne, bułgarskie, czyli gdzieś znowu kręcimy się wokół Moskwy, powiedzmy sobie szczerze. Tak, i najprawdopodobniej ten temat jest niewygodny dla nikogo. To już nie mówię poprzedniej władzy, obecnej władzy, czy tam SLD z lat 90. On jest po prostu niewygodny dla każdego, kto by miał podjąć się tego tematu. Nie ma tutaj jakby pożywki politycznej w tym temacie, tak? Żeby była pożywka polityczna, przypuszczalnie ktoś by się podjął tego tematu. I faktycznie ta katastrofa w Smoleńsku zaszkodziła tej sprawie, aczkolwiek my w tamtych czasach, w 2010 nawet nie podejrzewaliśmy, że takie konsekwencje będziemy później w jakichś reportaży przeżywać. Na spokojnie w 2016 Leszek Sybirski otworzył tablicę upamiętniającą kolarzy, którzy zginęli na torze w Pruszkowie. To trzeba powiedzieć, że pan Leszek Sybirski, który też miał lecieć wtedy tym samolotem z kolarzami, wracać ze zgrupowania, nie poleciał i właściwie dowiedział się z gazety. Dowiedział się z gazety, ale też jako pierwszy chyba taki główny prowodyrz do tego, by wyjaśniać tę katastrofę, pojawiał się w mediach, czy też także
że tutaj chyba należy mu się też duże uznanie za jego oczywiście, pracę, tak? Bo on gdyby- też niejako was zjednoczył rodzinę, Oczywiście, nie? że tak. Nie, no, każdy wie, kto to jest Leszek Sybirski. To jest barwna postać, jest profesorem socjologii w Waszyngtonie, tak? Chyba, tak. Współpracuje z ONZ-em, więc to jest bardzo ważna osoba. No jest autorem Dnia Roweru, Światowego Dnia Roweru, więc dużo robi dla ludzi, dla społeczeństwa, ale tutaj ta sprawa szczególnie dla niego ma znaczenie, no bo on miał wtedy zginąć, nie zginął, więc Też żyje w cieniu tej katastrofy. żyję w cieniu katastrofy. Jak z nim rozmawiam, to czuję, że chce mi powiedzieć, że ma jeszcze to zadanie do wykonania, że to należy się jego kolegom. Więc on na początku był bardzo zaangażowany. Też w dalszym ciągu jest zaangażowany, aczkolwiek troszeczkę odpuścił ten temat. Nie dlatego, że nie chce wyjaśnień, tylko po prostu miał rozmowę z żoną, że ta sprawa go za bardzo Wciągnęła. i żeby troszeczkę odpuścił, żeby pojawiły się inne osoby, które też będą się tą sprawą zajmowały, nie tylko on. W związku z powyższym pojawiłem się gdzieś ja, ale ja niezależnie też w 2017, jeszcze wtedy Leszka nie znałem, złożyłem wniosek o uzyskanie akt naszego archiwum IPN, bo wtedy zostało odtajnione. Z tego co teraz wiem, to inne rodziny też to robiły w bardzo podobny sposób. Twoim zdaniem, dlaczego Polacy, dlaczego powinniśmy znać katastrofę w Gabary, znać jej przyczyny? Jakie ona w ogóle miejsce powinna zająć w historii Polski? Czy dla was to jest ważne? Dlaczego jest ważne? Dla nas, no to wiadomo, my jesteśmy rodzinami, strata wielka, żyliśmy niektórzy jako sieroty, niektórzy bez żon, mężów, no to wiadomo, nie musimy wyjaśniać. Z drugiej strony dla społeczeństwa, no reprezentacja Polski, kolarzy torowych mieli jechać na Mistrzostwa Olimpijskie, pretendowali do złotych, srebrnych medali. Więc ja nie wyobrażam sobie, jakby teraz, nie wiem, Lewandowski leciał z kolegami gdzieś na mecz i, nie wiem, samolot zostałby zestrzelony, żeby to było utajnione na 50 lat. Tego sobie nie wyobrażam. Ale popularność naszych kolarzy wtedy, olimpijczyków, no można powiedzieć, że była porównywana, bo oni byli taką dumą Polski ówcześnie, więc to była pewnie popularność, może nie, no to inne czasy, więc nie było mediów społecznościowych, nie było reklamodawców, były całkiem inne czasy, ale rzeczywiście oni osiągali wielkie sukcesy. Sukcesy, no zginął Wilhelmi, wiceminister kultury. No to teraz sobie wyobraźmy, że nie wiem, któryś z naszych ministrów leci samolotem i ginie. No i sprawa jest zacierana na 50 lat. Ale te mechanizmy, myślisz, tamtych lat i są bardzo podobne. Rosjan obecnie właśnie. Są bardzo podobne i to jakby zaczyna do mnie docierać, jak bardzo podobny schemat jest Rosjan, byłych agentów państwa komunistycznego w Polsce, w Bułgarii, w Czechach, na Węgrzech. Jak to ten schemat, jakby ktoś zrozumiał ten schemat, zrozumiałby aktualną Rosję. Tak? Bo ten schemat jest identyczny. On się nie zmienia od czasów komunistycznych. Tak samo są zastraszani ludzie, którzy są świadkami lub którzy mogliby mówić coś więcej. W jednym z artykułów się pojawia taki fajny wątek. Babcia Wanga w Bułgarii była... Słynna babcia Wanga, która przepowiadała przyszłość. Przepowiadała przyszłość. Okazało się, że to była agentka KGB ówczesnego i ona specjalnie docierała do pewnych ludzi, no w naszym przypadku do rodzin ofiar katastrofy, mówiąc im, że rodziny żyją, żeby się nie martwili, że przypłyną za wielkiej wody, że są bezpieczni i że kiedyś wrócą. Po co to robili?
Po to, żeby Uspokoić. uśpić rodzinę, tak? Żeby wyciszyć temat, bo jak dotkniemy temat, to zginą na pewno. A jak nie będziemy dotykać, to może kiedyś wrócą do nas. Wydaje mi się, że Bułgaria nie jest do końca krajem wolnym od wpływów poprzednich, więc zdobycie pewnie informacji nadal po tylu latach nie będzie Słuchaj, proste. jeszcze jest jedna sytuacja, no bo my jako Polacy, tak Bułgarzy nas postrzegali wtedy, że byliśmy bardziej europejscy, bardziej wyzwoleni, więc my się nie dawaliśmy nabrać na takie historyjki jak Babcia Wanga, czy tego typu historie, ale bardzo podobna schematycznie sytuacja się zdarzyła, gdzie mama, nie będę mówił imienia, nazwiska, mojej koleżanki, która też straciła mamę w tym wypadku, wysłała mi zdjęcia mamy. No i ja wysłałem do tego reportera, do tego Bułgara te zdjęcia. On się pytał, kto to jest. A ja mówię, że mama Moniki, że pierwszy raz też była za granicą, tak jak moja mama, była z siostrą. No i wokół tej mamy nie wiadomo, czy byli faktycznie cudzoziemcy arabskiego pochodzenia, czy nie, bo podobno tak jak teraz się wkleja w internecie zdjęcia innych osób i się preparuje zdjęcia, filmy, uwiarygadniając, że coś takiego się dzieje, to kiedyś podobno robili to na zwykłych fotografiach, że doklejali osoby obok. No i na tych zdjęciach jest mama Moniki z siostrą i z jakimiś 2 facetami arabskiego pochodzenia i jakimś takim, widać takim, kiedyś były takie fryzury, że facet był łysy i taki zaczesany, no to biały człowiek. I te zdjęcia były robione, się okazuje, w Turcji. A one były pierwszy raz za granicą, wtedy w Bułgarii. Ponieważ ten reporter wysłał do znajomych i powiedzieli, że właśnie to pierwsze zdjęcie, to do tej pory ten sklep jest, gdzie to zdjęcie było zrobione, a drugie zdjęcie tam gdzieś na wybrzeżu było robione też w Turcji. I teraz nie wiemy, czy one były w tym Stambule na jednodniowej wycieczce i byli z tymi właśnie cudzoziemcami, którzy być może byli później na tym pokładzie, czy po prostu to tło zostało wklejone. Dlaczego o tym mówię? Bo 4 tygodnie po katastrofie Monika była mała, ale tata Moniki dostał 2 zdjęcia właśnie swojej żony, byłej, no bo już nie żyje. 2 zdjęcia i nie było adresata. I po co ja o tym mówię? Bo to jest podobny schemat. Wysyłasz zdjęcia, dając nadzieję, że ktoś żyje. Żebyś nie robiła ruchów, nie? Żebyś nie krzyczała, że sprawa niewyjaśniona, że ktoś ginie. To jest schemat agentów KGB. Mi to do głowy nie przychodzi, ale takie schematy działały i te schematy są do dzisiaj. W tym reportażu biograf tam jest dużo innych schematów, które powtarzają się do dzisiaj. Na przykład jak otwierali miejsce pochówku, pomnik powstał, nas oczywiście Polaków nie zaproszono, tylko bułgarskie rodziny, to wyobraź sobie, że te bułgarskie rodziny były ze znajomymi. Niedawno poznanymi się okazuje. To byli agenci, którzy wtopili się w tłum i jak któraś z rodzin, z mam za bardzo krzyczała, no to tam uspokajali, tłumaczyli w jakiś taki sposób, no bo skoro się zdali, no to jakby starali się wytłumaczyć. Ale jedna była taka zadziora, która tam zaczęła krzyczeć na tym wtedy, że jej córka ważyła 35 kilo, że miała tam 7 czy 8 lat, a ta trumna ważyła 120 czy 140. I jeden chyba się tam napił za dużo, bo tam oczywiście na otwarciu były te ich kebaby, te wódki, wiesz jak to za komuny. I jeden chyba z tych agentów, tych starszych, nie z tych młodszych, tylko z tych starszych się opił, doszedł do niej i kazał jej zamknąć pysk i powiedział, że nigdy się nie dowiedzą prawdy. Nitka po nitce, mam nadzieję, że uda wam się w całości dotrzeć do prawdy. Chociaż tak szczerze, wierzysz, że wszystkie dowody kiedyś zostaną odtajnione? Nie ma szans. Znaczy,
jedyną szansą, no bo rozmawiam z prawnikami, jedyną szansą to jest porównanie akt bułgarskich z aktami rosyjskimi, bo ten raport istnieje, tylko został utajniony. I no, sprawdzenie tych akt pod kątem wiarygodności, no bo ja się nie znam na katastrofach, no ale jeżeli ktoś mi mówi, że samolot spadł, jeszcze tam jak pojechaliśmy w 2021 roku, to jak jechaliśmy na miejsce katastrofy, to mi gościu kłamie prosto w oczy i mówi, że widział ludzkie głowy w oknach samolotu. No tak. No, pamiętasz? Pamiętam, tak. No ja mówię, no jak gościu do mnie takie rzeczy mówi, nie? A nie ma ciał, nie ma wraku, no to przecież jak widział ludzkie głowy w oknach To samolotu, gdzie są ciała? no o czym my mówimy? No i to jest kłamstwo i do tej pory te kłamstwa się utrzymują tam w tej Bułgarii. Po co ci ludzie tak kłamią? Po co oni? Czy do tej pory ta agentura działa? Z takich pozytywnych na pewno aspektów tego wszystkiego jest fakt, że wreszcie macie miejsce, gdzie możecie przyjechać, że była msza, która również No tak. w pewien sposób zamykała wam kwestię tych pochówków i trumien z konserwami, tak? Bo chociaż byliście na miejscu, mogliście tam na miejscu pomodlić się, tam gdzie No, doszło do katastrofy. no teraz wiemy, że też to nie jest miejsce pochówku, tak? Ale ksiądz, który wtedy odprawiał mszę, powiedział mi jedną rzecz, no bo ja, wiesz, ja zawsze tam jestem wzruszony. I ja mu tak powiedziałem, że 40 parę lat chodzę tam na ten grób w Łodzi, stawiam znicze, kwiaty i nigdy nie wiedziałem, że tego ciała tam nie ma, po prostu z nadzieją, że to ciało tam jest. Powiedział mi jedną taką fajną rzecz, że nieważne gdzie się modlisz, ważne do kogo. W związku z powyższym dalej chodzę na ten grób w Łodzi, no bo faktycznie no, to jest miejsce, gdzie jestem w stanie być ja z mamą, mimo tego, że jej tam nie ma, tak? Ale te słowa tego księdza, który odprawił mszę w Gabarę, jakby zostały mi mocno w pamięci, nie? Że nieważne gdzie, ważne do kogo się modlisz. Ja z mojej strony dziękuję za te również bardzo osobiste wyznania, bo rozumiem, że to nie jest proste mówić i wspominać te najgorsze momenty pewnie swojego życia. No i mam nadzieję, że katastrofa w Gabarę, jej przyczyny zostaną wyjaśnione i że wreszcie będziecie mogli odetchnąć w spokoju, ze świadomością, że wiecie, co się chociażby stało z ciałami waszych bliskich. Piotr Sławski, syn jednej z ofiar katastrofy w Gabarę, był moim i Państwa gościem. A za tydzień w cieniu kolejna historia, tym razem w cieniu niesprawiedliwości. Rolnik skazany za gwałt na swoim stajennym i jego siostra, która będzie naszym gościem. Dziękuję bardzo za uwagę. Kamila Kuzar, Rozmowy w cieniu.